Siemaneczko, dzisiaj film bardziej serwisowy. Dzisiaj sobie znów będziemy pracować w moim małym kąciku zainteresowań, w miejscu, gdzie sobie grzebię poza ładnym salonem i tym wszystkim, co na co dzień do tej pory mogliście widzieć. W miejscu, gdzie nie muszę się spieszyć i gdzie wszystko sobie mogę robić po kolei, po trochu, delikatnie, pomału. Jeszcze sobie tylko wrzucę zaraz szeroki kąt i będziemy mogli zacząć działać ze sprzętem. A tymczasem zaczekajcie. No i siemaneczko, z tej strony Retro Gaming Laptop ze swojej jaskini, w której dziś sprawdzimy sobie Acera Travelmate'a 8000 z poprzedniego filmu unboxingowego. Tego Travelmate'a, którego znalazłem na śmietniku w stanie takim średnim. Na jednym z poprzednich filmów pokazywałem, jak dorobiłem do niego kieszonkę do dysku. Natomiast dzisiaj sprawdzimy sobie, czy on jest sprawny oraz, co najważniejsze, sprawdzimy sobie tutaj środek, jak wygląda, co tutaj możemy w nim podziałać. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Na początek na pewno ja już sobie tutaj przygotowałem zasilacz, tylko sobie zaraz wezmę końcówkę. I na początek na pewno go tutaj spróbujemy odpalić. Zaraz go sobie tutaj spróbujemy cyknąć i cyk. Nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, ale coś nam tutaj ruszyło. Zobaczę sobie, czy wy będziecie widzieć. Tak, będziecie widzieć. A ja sobie tutaj spróbuję jakoś coś. Popatrzcie. Wchodzi do BIOS-u. Każe sobie czekać, ale jest dobry znak. Słuchajcie, matryca się odpaliła, laptop chce wejść do BIOS-u, czyli jest szansa, że to nam tutaj, kurde, będzie finalnie w ten czy inny sposób śmigać. Skoro już jesteśmy na tym etapie, możemy optymistycznie założyć, że dalej będzie już tylko lepiej, więc może nie kombinujmy. Być może tutaj jest jakiś problem z dyskiem, być może tutaj jest jakiś inny problem. O, fajnie do BIOS-u nam wskoczyło. Wykryło nam tutaj dysk Toshiby 10 GB, do tego procesor Pentium Mobile 1500 MHz, mamy tutaj combo CDR-W DVD-ROM, mamy tutaj ATI M11008, czyli z tego, co się orientuje, właśnie Radeona 9700, no i oczywiście jest to Travelmate 8000 od Acera. Więc cóż, tutaj nie będziemy dłużej siedzieć, ja go już tutaj wyłączam i próbujemy dalej do niego podejść. Myślę, że sobie troszkę przyspieszymy, a widzimy się, jak już będę bardziej w środku tego laptopa. No i dobra, słuchajcie, mamy sytuację następującą. Wyjąłem płytę główną, plastiki odstawiłem na bok, jak widzieliście w miarę sprawnie to nam tutaj wszystko poszło, troszkę był przyklejony thermal pad do układu graficznego.
Ale do mety. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj, tak jak wcześniej sprawdziliśmy w BIOSie, procesor 1.5 z 1 MB pamięci cache pierwszego poziomu, czy raczej bardziej drugiego, i tutaj myślę, że sobie zrobimy jakiś rozsądny upgrade, bo mam na przykład taki procesor jak 2,13 GHz z 2 MB pamięci cache, więc to będzie fajny upgrade. Co się zaś tyczy karty graficznej, mamy tutaj, jak widzicie bądź nie widzicie, spróbuję Wam to tutaj jakoś może bardziej pokazać. Cyk, teraz już widzicie. Mamy tutaj przedstawiciela rodziny R300, czyli Radeona 9700. Myślę, że będzie to przebrandowana wersja stacjonarnego Radeona 9500. Z racji tego, że jest to R300, to teraz zachodzi jeszcze fundamentalne pytanie, czy będzie się dało odblokować potoki, ale to myślę, że jest już pieśń przyszłości. Zobaczymy, co tam dalej uda się z tym zrobić. Jeżeli chodzi o płytę, no to ma tutaj troszkę takiego nalotu. Nie wiem, czy to tutaj w tym miejscu na przykład było zalane. No, momentami tutaj widać albo topnik, albo jakaś naklejka. Trochę kurzu. Od wewnątrz nie wygląda, jakby była zalana, natomiast jest bardzo przykurzona. Z drugiej strony wygląda lepiej niż z pierwszej. Generalnie myślę, że nie jest źle. Wyczyszczę ją i będzie wszystko ok. Co się tyczy reszty komponentów, no to tutaj mamy układ chłodzenia, który w zasadzie jest zdrowy. Po wyczyszczeniu, nasmarowaniu powinno być wszystko jak najbardziej ok. Dysk twardy sobie zmienimy finalnie na SSD-ka. Tutaj mamy 512 MB pamięci RAM na DDR-ach jedynkach 333 MHz. Rozbudujemy sobie ją albo i nie, bo w zasadzie do takiego setupu to chyba nawet rozbudowa nie będzie nam potrzebna. Choć taki 1 GB byłby taki prawie w sam raz. Mamy tutaj napęd combo w kieszeni Multibay, czego się tak naprawdę nie spodziewałem. No i co? No i pewnie tutaj była możliwość wymiany na dysk twardy, ewentualnie na dodatkową baterię, ciężko stwierdzić. Bateria do tego setupu dopiero mi idzie, ze względu na to, że gdzieś ją tam ktoś mi ściąga. Tutaj mamy bardzo ciekawy temat, dlatego że mamy tutaj ten taki cienki thermal pad, który już jest zużyty i sobie go zdejmę, ale fajna rzecz, bo mamy tutaj, proszę ja Was, miedziany backplate. A co za tym idzie? Co tygryski mogą zrobić na miedzianym backplate'cie? Ano możemy sobie założyć ciekły metal i to nam już tutaj zrobi fajną robotę. Natomiast co się tyczy tutaj tego R300, no to ten thermal pad, kurczę, chodzi mi tak po głowie pomysł, żeby go zamienić tutaj na miedziane blachy, bo generalnie on tutaj jest aluminiowym tworem, a sam ten układ graficzny jest tutaj tak coś przykombinowany, zlutowany w jedną maź. Na razie sobie zostawimy na tym thermalpadzie, zobaczymy jak temperatury, najwyżej będziemy kombinować. Skupimy się głównie w tej chwili na procesorze. Generalnie układ chłodzenia jest do wyczyszczenia i poza tym powinno być jak najbardziej wszystko w porządku. Swoją drogą, słuchajcie, dajcie znać, czy podoba Wam się taki motyw, czy w ogóle takie odcinki serwisowe bezpośrednio z tej pieczary Wam się podobają, czy w ogóle już takich więcej nie robić. Jest to z mojej strony pewna forma eksperymentu. Jeżeli chcecie takie odcinki oglądać, to jak najbardziej mogę je wypuszczać. Natomiast jeżeli uważacie, że wolicie oglądać temat już na gotowo, tak jak to było realizowane do tej pory, jak najbardziej możemy to robić tak. Jeżeli by Wam pasowało to, co jest w tej chwili, to myślę, że będą się pojawiać odcinki i takie z przerwą na jakieś tam recenzje współczesnych sprzętów. Więc tak, płytkę mamy mniej więcej tutaj omówioną. Jeżeli chodzi o układ chłodzenia, jest to zrealizowane bardzo fajnie. Nawet muszę Wam pokazać, tutaj jeszcze się pochwalę, że sam mostek płyty głównej
również jest chłodzony. Jest to chłodzenie, które jest przykręcone tutaj do palmrestu, ma tutaj swojego thermal pada, którego prawdopodobnie też sobie wymienimy na nowy i wygląda to całkiem dobrze. Co tutaj można zrobić? No to na pewno sobie tutaj odświeżymy te plastiki. Jak sobie tak na niego popatrzę, to nie wygląda może wcale źle, ale na pewno należy go tutaj solidnie wyczyścić. No i myślę, że położymy mu tutaj warstwę matowego lakieru, tak, ażeby to tutaj w miarę odświeżyć i żeby nabrało nowego, milszego looku. Co się tyczy klawiatury, tak samo ją sobie wyczyścimy, odświeżymy matem. To samo panelu multimedialnego, natomiast jeżeli chodzi o sam spód, tutaj myślę, że żeby się zrównać kolorem z kieszonką, którą dorabialiśmy na poprzednim odcinku, przejadę go po całości tym antracytem i powinno być ok. Więc tak, to mamy wstępnie omówione i jeżeli chodzi ogólnie o te plastiki, o to jak się za to będę zabierał, co tutaj będzie się działo, jak to tutaj będę ogarniał, to może zrobimy sobie z tego osobny odcinek, bo również część z Was prosiła mnie, ażebym pokazał, z czym to się je i jak to się robi, albo inaczej, jak ja to robię. Dobra, słuchajcie, tak jak wcześniej wspomniałem, wymienimy sobie procesor. Mamy tutaj procesor Banias z 2002 roku o taktowaniu 1,5 GHz i 1 MB pamięci cache, a tenże procesor zastąpimy sobie procesorem z 2003 roku o taktowaniu 2 GHz i 2 MB pamięci cache. Myślę, że tutaj zrobi nam to fajną robotę, a temperaturowo zasadniczo powinno być chyba to samo, więc nie ma się co tutaj rozwodzić. Dodatkowo myślę, że fajnym smaczkiem będzie fakt, że zastosujemy sobie tutaj ciekły metal. Mam nadzieję, że ten ciekły metal tutaj zrobi nam robotę i mam nadzieję, że mi trochę tego ciekłego metalu jeszcze, kurde, zostało. Ja go tak powiem Wam szczerze, używam. I jakby się tak nad tym mocniej skupić, to nie mam już zielonego pojęcia, na jakim etapie tego użycia tego ciekłego metalu jestem. Więc tak, robi mi się tu pomału delikatny Armagedon, ale trzeba sobie jakoś radzić. Później sobie ładnie posprzątam, a generalnie w momencie, kiedy pracuję, to ten chaos mi służy przynajmniej. I tak, tutaj mamy ładny rdzeń, na który sobie ten ciekły metal pociśniemy. Troszeczkę go tu damy. Z ciekłym metalem jest fajna zabawa, bo nigdy nie wiesz, kiedy przesadzisz. O, trochę sobie ściągniemy tą kropelkę, żeby go było mniej. Jeszcze go troszkę mamy. I to zawsze jest loteria, bo jak Ci się tak, nie daj Boże, jak gdzieś skapnie na jakiś półprzewodnik, no toś chłopie przepodł. Ale generalnie robi bardzo dobrą robotę, więc nie ma co, myślę, narzekać. Układ chłodzenia tutaj mamy już przygotowany. Układ chłodzenia jest czyściutki, ogarnięty tak, że ho i ho. Tutaj troszkę go potraktujemy tym ciekłym na środeczku, żeby się ładniej i szybciej zintegrował. I wiem, że za każdym razem się powtarzam, ale pamiętajcie, że jak nakładacie sobie ciekły metal, niezależnie czy to jest Thermal Grizzly, czy to jest Cool Laboratory Liquid Pro, czy jakiś inny producent, nigdy nie nakładajcie na inne chłodzenia jak chłodzenia miedziane, dlatego że ciekły metal wchodzi w reakcję z innymi metalami, zwłaszcza z aluminium, i po prostu je roztapia. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, mamy tutaj założony świeży thermal pad. Tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku, więc powinno nam to tutaj zrobić robotę. Sprawdźmy, czy nam tutaj... O, fajnie się nam ciekły metal odcisnął. Dzisiaj ciekły metal w przeciwieństwie do
zwykłych past termoprzewodzących można sobie podnieść, sprawdzić, dotknąć, bo tak naprawdę nic nas to nie boli. Ciekły metal się z powrotem bardzo ładnie rozłoży i dalej będzie nam tutaj robił bardzo dobrą robotę. W momencie skręcania pamiętajmy o kolejności i o tym, że skręcamy na krzyż. To jest bardzo istotne, bo przecież tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy sobie zrobimy zły styk i wtedy już to niestety, ale troszkę boli, bo możemy przy bardziej mocnym chłodzeniu ukruszyć rdzeń, a przy słabszym po prostu nie będzie nam dobrze przylegać i to chłodzenie będzie takie, no, żeby nie powiedzieć złe, to powiem średnie. Ok, mamy to tutaj wstępnie fajnie chwycone. Już sobie to tutaj podociągam. Myślę, że powinno być jak najbardziej ok. Dobra. Mamy zrobione chłodzenie tegoż przyjaciela małego naszego. Jeszcze potrzebujemy sobie tutaj założyć śrubkę na kartę graficzną, karciochę. Tu musimy sobie chłodzenie przyczepić. Szczerze powiedziawszy, to jestem ciekaw, jak wydajnościowo wypada nam tutaj ten skubaniec. Czy to nam będzie dane sprawdzić, się okaże. Generalnie mamy tutaj przekonserwowany cały układ chłodzenia też przy okazji. Powinno wszystko ładnie banglać. Tylko pytanie, czy będzie ładnie banglać, bo to kurde, wiecie jak jest z tymi starszymi sprzętami. One kurde dzisiaj działają bez problemu, rozbierzesz, wyczyścisz. Tobie się wydaje, że zrobiłeś dobrze, a po drodze okaże się, że coś gdzieś padło. Niemniej jednak z drugiej strony patrząc, zwróćcie uwagę, że te starsze sprzęty mają się dużo lepiej niż te nowsze, zwłaszcza te po 2006-2007 roku, a jest to jakby bardzo logiczne, ponieważ mniej więcej w tych latach weszła dyrektywa Unii Europejskiej o stosowaniu lutów bezołowiowych. W związku z powyższym te połączenia były słabsze, te połączenia pękały, no i niestety w rezultacie laptopy z tamtego okresu żyją dużo krócej i dużo gorzej niż te wszystkie sprzęty, które mamy przed tym feralnym momentem ogłoszenia polityki luta bezołowiowego. Dobra, procek mamy zmieniony, dysk mamy wrzucony 128 GB SSD w formie karty mSATA. Czy to działa? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy 512 MB RAMu, mamy włożony napęd. Zasadniczo, wiecie co, najchętniej w tej chwili sprawdziłbym, czy ta konfiguracja nam w ogóle działa. No bo jeżeli nam to nie odpala, nie działa, no to w takim razie nie ma potrzeby chyba bawić się dalej, albo raczej jest potrzeba, tylko trzeba dociekać, co się wydarzyło, że nie działa. Ok, mamy to tutaj wstępnie przygotowane, więc zrobimy sobie małą pauzę i kiedy będę gotowy do odpalenia, odpalimy, a następnie widzimy się już w momencie, kiedy to będzie wszystko złożone, skończone i gotowe do ogarniania systemu operacyjnego i wczesnych benchmarków. No i dobra, jak widzicie, ja Wam tutaj jeszcze przygaszę, żebyście mogli widzieć lepiej. No lepiej Wam już tego chyba nie zrobię. Ej, kurde się zagoniło. Czekaj, o. Jak widzicie, mamy tutaj ładnie wykryty procesor, 2 GHz, Pentium Mobile. Mamy tutaj wykryty dysk SSD w formacie mSATA na 128 GB. Co ciekawe, jest on w przelotce do IDE 44 pin, a mimo to jest poprawnie tutaj wykryty, co jest bardzo fajną rzeczą. Mamy tak samo combo, mamy samo dotykający się przycisk F9, muszę go przeglądnąć, bo coś tu kurde nie gra. No ale cóż, trzeba sobie z tym radzić. Do tego mamy 9700 Radeona i całą resztę, która nam się zgadza. Co za tym idzie, myślę, że na tym etapie możemy sobie przejść do tematu i ogarniać tego laptopa dalej.
Kiedy już będzie zrobiony, omówimy sobie mniej więcej, co tutaj zostało jeszcze zrobione i co tam się udało zrobić, jak to nam wyszło. Natomiast na ten moment ja biorę się do dalszej pracy, a wy czekajcie na efekt końcowy. No i siemaneczko, słuchajcie, Acer Travelmate 8000 jest złożony, jest gotowy, jest ogarnięty. Jak zdążyliście zauważyć, obudowy, plastiki, wszelkie części tutaj do niego zostały naprawione, dorobione i ogarnięte tak, że słowa nie rzeknę. Całą akcję z regeneracji tych plastików, z ogarniania jego elementów będziecie sobie mogli zobaczyć w osobnym materiale, o który też również część z Was prosiła, a dziś myślę, że podsumujemy sobie jedynie to, co udało się nam tutaj stworzyć, a mianowicie doprowadzić do porządku, ogarnąć, zregenerować tego właśnie Acera, gdzie wyczyściliśmy sobie wszystko, cała płyta główna, cała elektronika, podzespoły zostały wyczyszczone izopropanolem, a z kolei cała termika, thermal pady zostały wymienione na nowe z Gelida, natomiast sama kwestia styku pomiędzy radiatorem a rdzeniem procesora została zmieniona na ciekły metal. Co za tym idzie, kultura pracy tego laptopa powinna być wyborna, a czy jest, jaka jest, jak to będzie mniej więcej się przekładać, no to sobie zobaczymy na etapie kolejnego materiału, na którym pokażę, jak to tutaj bangla i na czym sobie go tutaj potestujemy i dodatkowo jeszcze omówimy poszczególne komponenty, bo jest co omawiać. Parę rzeczy udało się tutaj ulepszyć względem nawet producenta i mamy tutaj naprawdę sztos maszyny do retrogiercowania. Skrótem tylko myślowym pokażę Wam rzutem na taśmę, co tutaj jest wewnątrz. Na pierwszy strzał, celem przypomnienia, zobaczymy, tak, macie wszystko fajnie widoczne, więc tak. Mamy procesor Intel Pentium M 2 GHz z 2 MB cache'em. Tutaj zrobiliśmy ten upgrade świadomie, wszystko widzieliście co i jak. Mamy tutaj dysk SSD na mSATA 128 GB, Hynix 920, mamy tutaj Combo Drive, mamy ATI M11, czyli tego Radeona 9700. Więc generalnie świetnie. Jeżeli chodzi o sam panel, jest tutaj też o czym opowiadać, ale to już musicie zaczekać do następnego materiału, bo tutaj długo by pierniczyć. A myślę, że już jesteśmy na tym etapie, że powinniśmy pomału kończyć. Więc jeżeli ten materiał się podobał, myślę, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapę w górę. Natomiast jeżeli się nie podobał, no trudno, nie obrażę się, jak zostawicie łapę w dół. A dodatkowo, jeżeli ten content do Was trafia i chcecie więcej oglądać tego typu treści, śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ gdyż na kanał ciągle będą trafiać nowe materiały związane z różnymi retroapkami, z różnymi retro ciekawostkami, grami, etc. No więc na ten moment z mojej strony myślę, że to będzie tyle. Dzięki, cześć!